Zrobimy dzisiaj pyszne ciasto agrestowe na biszkopcie z bitą śmietaną i biszkoptami do tiramisu na wierzchu. Jest pyszne i kremowe. Polecam. Lekko kwaskowe, idealne na lato. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od zrobienia biszkoptu. Daję sobie do misy robota 3 białka. Do nich jeszcze szczypta soli i ucieramy. Do utartych białek dodaję łyżkę cukru i dalej ucieram około 2-3 minut. Następnie dodaję 3 żółtka po jednym. I jak się połączą, to wyłączam. I jeszcze musimy dodać mąkę. Dodaję 3 łyżki mąki i mieszam, ale już mieszadłem albo drewnianą łyżką, ale nie robotem, tylko delikatnie do połączenia się składników. Masę przekładam na blaszkę o wymiarach 35 na 25 cm, którą wyłożyłam tylko na spodzie papierem do pieczenia. Wygładzam po całej powierzchni. To będzie taki bardzo cieniutki biszkopt. Na takim mi zależy, nie będziemy go przekrajać. I wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni i będę piekła około 20 minut. Góra-dół. No i biszkopt jest już gotowy. Teraz agrest. Mam 200 kg agrestu, który oszypułkowałam. Dodam sobie do niego około pół szklanki zimnej wody i będę podgrzewać, aż mi się zagotuje. W międzyczasie do pozostałej połowy szklanki dosypię sobie 2 budynie śmietankowe w proszku. Każdy ma po 60 g, one są z cukrem. Zamieszam i dosypię jeszcze 1 łyżkę mąki ziemniaczanej. I rozmieszam. Poczekam, aż mi się agrest zagotuje, wtedy doleję do agrestu. Agrest się już zaczyna podgrzewać tak mocniej, więc dodaję sobie do niego cukier. 3-4 łyżki cukru pudru. W zależności od tego, jak macie słodki agrest. Jak jest mocno kwaśny, trzeba dać troszkę więcej cukru. Ja dałam na razie 3, później sobie dodam jeszcze na samym końcu, gdyby była taka potrzeba. Podgrzewamy jeszcze chwilę, aż się zagotuje. W międzyczasie możemy sobie obkroić biszkopt, wyjąć go i zabrać papier i wstawić go ponownie do blaszki. Delikatnie. Zagotował się agrest, więc możemy wlać naszą mieszankę budyniu i mąki ziemniaczanej i energicznie mieszamy, aż się zagotuje i zacznie bąbelkować. O, już nam bulgocze, więc możemy wyłączyć. Ja sobie spróbowałam do smaku i dodałam jeszcze 1 łyżkę cukru pudru, bo dla mnie jest jednak troszkę jeszcze za kwaśny, więc w sumie dałam 4. Cukier puder szybko nam się rozpuści i będzie ok. Masę przekładam na biszkopt, jeszcze gorącą. Wygładzam ją na wierzchu i zostawiam na blacie, żeby mi wystygła. I jak wystygnie, wstawiam do lodówki, żeby całkiem stężało. Teraz masa śmietanowa. Mam tutaj pół litra śmietanki kremówki, dobrze schłodzonej, w misie robota. Zaczynam ucierać. Jak mi zgęstnieje śmietana, to dodam sobie cukier do smaku
i serek mascarpone. Możecie przykryć, bo może troszeczkę chlapać na początku. Śmietana już zgęstniała, dodaję sobie cukier, puder. Myślę, że 2 łyżki będzie ok. Możecie dodać więcej lub mniej, jeśli wolicie. No i dodajemy jeszcze serek mascarpone, 250 g, czyli jedno opakowanie. Ucieramy jeszcze chwilę, aż się połączy. Krem śmietanowy przekładamy na agrestową masę, stężałą oczywiście w lodówce. Rozprowadzamy równo po całości. Na wierzch układam biszkopty jak do tiramisu, ale zrobiłam jeden błąd, nie nasączyłam ich wcześniej. Następnym razem, jak robiłam to ciasto, nasączyłam je odrobinę w wodzie z sokiem cytryny i odrobiną miodu i było dużo lepiej, bo tak one zmiękną, ale dużo dłużej trzeba czekać. Na wierzch robię jeszcze cytrynowy lukier. Około 4 łyżek cukru pudru, 4-5 i sok z połowy cytryny. Jak będzie Wam jeszcze za gęsty lukier, to zawsze możecie dodać kilka kropli wody. Zwykłej zimnej wody. Mieszamy dokładnie. Jeszcze trochę gęsty, sobie jeszcze trochę soku dodam. O, i będzie ok. Lukrem polewamy po wierzchu nasze biszkopty. I tak przygotowane ciasto wstawiamy do lodówki najlepiej na całą noc, żeby biszkopty zmiękły i masa stężała. Już się nie mogę doczekać. Jak już pisałam, nasączcie biszkopty, będzie dużo szybciej ciasto miękkie. Moje takie naprawdę miękkie było dopiero na 3. dzień, także następnym razem nasączę biszkopty. A poza tym ciasto jest obłędne w smaku, lekko kwaskowe, kremowe, idealne na lato.